Będę błyszcząca, będę kolorowo, dyskotykową. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. W poprzednim filmie robiłam haul, w którym pokazywałam wszystkie kosmetyki, które kupiłam w trakcie miesiąca w Stanach, a w tym filmie przetestuję dla Was najfajniejsze smaczki z kosmetyków kolorowych z Sephory. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu i jeszcze poprzedniego filmu, w którym robiłam makijaż samymi testerami w Sephorze, to koniecznie obejrzyjcie, kliknijcie tutaj, będziecie mieć link. A tymczasem, przechodząc do naszych produktów, muszę powiedzieć, że jestem mega podekscytowana, bo naprawdę czekam już ponad tydzień z tymi rzeczami, żeby je w końcu móc użyć, bo wszystkie tutaj produkty są niemacane, wszystkie są piękne i świeżutkie, spójrzcie tylko na to. Nawet nie dotknęłam raz. Jestem taka, że nawet raz nie dotknęłam, nawet nie zrobiłam tak. Zacznę od mojej normalnej polskiej nawilżającej mgiełki pod podkład. Lepiej. Świecę się bardziej. Tak jest. Cała ja. I jako podkład użyję podkład Fenty Beauty, który kupiłam kolejne opakowanie, bo w zeszłym roku jak byłam, to kupiłam jedno, zdążyłam zużyć prawie do końca i kupiłam drugie. Bo jest bardzo fajne, bardzo dobrze mi się używa. Jedyne czego żałuję to, że nie było podkładów od Hudy. To mogło być naprawdę fajne. Mieszam. Ja lubię sobie najpierw nałożyć na twarz, że wyciskam trochę na rękę i nakładam najpierw na twarz, a dopiero potem przejeżdżam po tym beauty blenderem. I jedziemy! I tutaj pracuję obszarowo, dlatego że ten podkład od Fenty Beauty bardzo zasycha, czyli jeżeli nałożycie sobie na całą twarz i będziecie bardzo długo pracować nad jednym miejscem, to może się okazać, że już po prostu Wam zaschnie w innym miejscu. Więc polecam powolutku. I to, co na pewno też trzeba wiedzieć o tym podkładzie, to jest to, że na początku podkład jest dosyć jasny, a potem ciemnieje. Więc jeżeli Wy byście na przykład chciały sobie kupić, to radzę poczekać tak z 2 minuty, zanim on totalnie zaschnie, bo on po prostu robi się ciemniejszy. Więc na przykład teraz jak jestem opalona, to używam numeru chyba 210, tak, 210, a na tak zwaną zimę i okresy, kiedy jestem bardziej biała, kupiłam sobie odcień 150, bo to jest taki ciepły odcień, w sensie, że żółtawy, ale jest już jaśniejszy. Ja na czoło sobie w ogóle zawsze daję najmniej podkładu, dlatego że na czoło akurat najmniej go potrzebuję i nie chcę sobie robić jakiejś takiej mega dużej warstwy, więc ogólnie tam, gdzie nie potrzebujecie większego krycia, to możecie dawać mniejszą warstwę, tak tylko żeby wyrównać sobie kolor. Jak widzicie, zdążył mi już ściemnieć, już nie jest taki jasny, tylko widzicie, jest ciemniejszy i to na zasadzie nawet dużo, to jest tak o 2 tony, on po prostu dosyć mocno ciemnieje. I teraz czas na korektor pod oczy, bardzo się z tego cieszę, bo jak wiecie, już od dawna chciałam mieć korektory Tarte i kupiłam sobie 2 kolory, żeby jeden był taki w kolorze mojej skóry, a drugi jaśniejszy, więc wypakuję obydwa. To jest ten ich najlepszy korektor, tylko w nowym wydaniu. On jest po prostu w nowym opakowaniu, zrobili nowy wzór. Nie wiem czemu, ale tak było napisane, że stary korektor w nowym wydaniu. Jeżeli chodzi o kolory, to ja mam tutaj odcień jeden, taki mój skórny to jest 20B, light beige, a drugi, który wziąłam jaśniejszy to 13N, fair light neutral. Wyglądają w ten sposób. W zasadzie patrzę, że tak w opakowaniu nie za bardzo się różnią, ale różniły się w sklepie. Więc zastanawiam się, który kolor. Zaraz zobaczę. Zaraz Wam tutaj pokażę swatche, więc uwaga, pierwsze otwarcie produktu w ogóle ever. To jest ten odcień normalny, że tak powiem, w moim kolorze. I teraz jest ten jaśniejszy i on wygląda tak. Teraz jak patrzę w ekran kamery, to widzę, że u Was jak gdyby nie za bardzo to się różni, natomiast ja rzeczywiście widzę różnicę na żywo. Nie jest to duża różnica, bo nie chciałam sobie dawać takiego super mega rozjaśnienia, natomiast tak czy siak obydwa są trochę jaśniejsze niż moja skóra. Wezmę może ten trochę ciemniejszy odcień i nałożę go pod oczy. On jest w ogóle mega śmieszny, bo on ma taką jakby kleistą konsystencję. On jest lepki i to mnie w ogóle zaskoczyło, kiedy go pierwszy raz spróbowałam w Sephorze. Natomiast krycie mam bardzo dobre i bardzo ładnie się stapia ze skórą, ale w ogóle to, że on jest lepiący, to jest zaskoczenie życia. Więc najpierw sobie to rozprowadzę palcem i teraz wklepię gąbeczką, tak żeby się ładnie zmieszało z podkładem. Jak widzicie, mam bardzo ładne krycie, bardzo fajnie, naturalnie wygląda. I jeszcze dam go sobie trochę na środek brody i tutaj. Naprawdę jeszcze się nie spotkałam z taką konsystencją, żeby właśnie korektor był taki kleisty.
ale bardzo mi się podoba to, jak wygląda. I teraz trzeba oczywiście to wszystko zapudrować. Ja akurat nie kupiłam żadnego nowego pudru, więc użyję po prostu zwykłego ryżowego pudru. Klasyka, ale działa. Właśnie teraz się zorientowałam, że pamiętam, że kupowałam pomadę do brwi od Anastasia Beverly Hills i nie mogę jej znaleźć. Przeszukałam wszystko i jej nie ma, a mam ją na rachunku, czyli znaczy, że ją kupiłam, ale może gdzieś się zgubiła po drodze, nie mam pojęcia, natomiast jest mi strasznie przykro, no bo szkoda, strasznie, szkoda. No ale trudno, mam jeszcze jedną rzecz do brwi, którą kupiłam. Ale co ja zrobiłam z tamtą pomadą? Nie mam pojęcia, musiała mi gdzieś wypaść. W każdym razie mam kredkę do brwi z Benefitu, której używał James Charles, jak robiłam ten makijaż tęczowy, tutaj będziecie mieć linka. I kupiłam w końcu numer 3, bo w Sephorze zastanawiałam się nad numerem 2 albo 3 i kupiłam trójkę ciemniejszą, ale teraz wydaje mi się, że lepiej by było, jakbym jednak miała jaśniejszy kolor, no ale nieważne, wiecie jak jest. Że w sklepie myślisz jedno, a potem jak sobie na spokojnie przemyślisz w domu, to się okazuje, że jednak nie. Więc kredka wygląda w ten sposób i z jednej strony ma grzebyczek, szczoteczkę, a z drugiej strony ma normalnie kredkę i jest ona bardzo cienka, bardzo precyzyjna i to się nazywa Ultra Fine Brow Defying Pencil i rzeczywiście jest bardzo cienki. Więc wezmę sobie mniejsze lusterko, żeby łatwiej ogarnąć brwi i mam nadzieję, że to nie będzie aż taki ciemny, chociaż chyba nie jest źle. No jest trochę ciemniejsze niż moja brew, ale nie jest też jakoś tak strasznie źle, jeżeli chodzi o kolor. I teraz zmieniam na szczoteczkę i przeczesuję, żeby to wyszło tak bardziej, wiecie, naturalnie. I w ogóle tutaj na opakowaniu jest napisane, że około 12 godzin jest trwała i jest też waterproof, czyli i wodoodporna i właśnie trwała na około 12 godzin, więc to jest całkiem nieźle. Okej, ta brew jest gotowa, wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle, ale fajnie byłoby mieć tą dwójkę przy okazji, bo mogłam zrobić całą brew dwójką i na przykład troszeczkę wzmocnić sobie dół trójką czy coś w tym stylu, no ale tak już jest w życiu, kiedy podejmujemy wybory, będąc w Sephorze. Ale podoba mi się to, że mimo wszystko ta kredka ma taki chłodny, trochę szarawy odcień. Bo często w tych brązowych kredkach po prostu jest tak, że mamy brąz i on jest takim ciepłym, rudawym brązem. A tutaj ta trójka jest taka, jak widzicie, szarawa i bardzo mi się to podoba. Ja to bardzo ładnie, serio, podobają mi się te drzwi. Dobra, okej, już jestem zadowolona. Teraz jest wszystko w porządku. Już jestem szczęśliwym człowiekiem, bo jednak się okazało, że to nie był fail, że jest wszystko ładnie. Teraz może wezmę sobie znowu korektor Tarte, tylko tym razem ten jaśniejszy odcień. Dam trochę na dłoń i nałożę go na pędzelek i trochę sobie podrasuję brwi. W sensie wzmocnię tą linię. Mam nadzieję, że będzie na tyle jasne, żeby to dobrze zrobić. W sensie, żeby ta brew wyglądała lepiej, bo niestety... O, jest okej. Chociaż teraz jak sobie myślę, to mogłam też kupić jeszcze jaśniejszy, w sensie jeden taki rzeczywiście w kolorze mojej skóry, a drugi o wiele jaśniejszy, ale tak to już jest w życiu. Właśnie zawsze mam takie refleksje dopiero jak już wyjdę ze sklepu i coś przemyślę bardziej. Od razu lepiej. Jeżeli chodzi o moje kosmetyki, które zostały, to już mam tylko rozświetlacz, pomadkę i cienie do oczu, więc konturowanie i róż zrobię sobie moimi normalnymi rzeczami. O! Zanim przejdę do cudownych rozświetlaczy, może zrobimy oczy. I tutaj mam dwie palety od Huda Beauty. Jedna jest taką normalną paletą, którą można zrobić cały makijaż oka, po prostu tylko tą paletą, a druga jest taka bardziej wykończeniowa, dlatego że zawiera w sobie tylko i wyłącznie metaliczne bądź foliowe cienie. I ona jest raczej taka, wiecie, na środek oka, żeby podbić i zrobić bardzo fajny kolor. Więc może pokażę wam, jak gdyby tak na szybko swatche, jak to wygląda. Zacznę od palety Gemstone. I tak, pierwszy rządek i mamy ten cień, ten cień, ten cień. I uwaga, to wygląda cudownie. Są 3 górne cienie, są naprawdę piękne, bo są jeszcze duochromatyczne. Większość z tych cieni jest duochromatyczna tutaj. W drugim rządku jeden z cieni jest foliowy, więc uwaga, tutaj mamy fioletowy foliowy, potem fioletowy taki i jakiś taki. Uwaga, czy to nie jest piękne? Wygląda to przecudownie. Jeden jest taki bardziej w kolorze lila, drugi jest ciemniejszym fioletem, no i ten trzeci to jest taki burgundowy, brudny, taki, wiecie, bardzo ładny odcień. Teraz jedziemy z ostatnim rządkiem i uwaga, tak, mamy jeden kolor, drugi kolor i trzeci kolor. Uwaga, czy jesteście gotowi? Bada!
Spójrzcie tylko na ten różowy po środku, jaki on jest przepiękny. I ten granatowy też jest taki intensywny. Taki wow. Naprawdę, przepiękne kolory. Bardzo mi się podobają. Dobra, więc to jest jedna paleta. To jest ta paleta, której nazwy nie potrafię wymówić. Nie wiem, jak się wymawia to, ale zresztą, zaraz, nie. Ja się będę edukować. Z pomocą przyjdzie mi Google Translator. M-A-U-V. I to się nazywa fiołkowo-różowy, w sensie jak to się przetłumaczy. Wow. Mauve. Dobra. W każdym razie ona jest równie bezużyteczna co ja, jeżeli chodzi o angielski. Mauve. Obsession. Tak się uczy języków, słuchajcie. Wygląda ona w ten sposób. Ma i matowe, i błyszczące cienie. Są tu zarówno perłowe, jak i takie bardziej foliowe, znaczy metaliczne, można powiedzieć. No to zaczynamy. Znowu robimy tak. 1, 2 i 3. Też bardzo ładne, też takie trochę duochromatyczne. Ten róż jest w ogóle przepiękny, bo to jest taki brudny róż, a ta czekolada jest w ogóle tak intensywna. Spójrzcie tylko na to. Jestem zachwycona, jeżeli chodzi o jakość. Prawda, pigmentacja, super. Dobra, teraz drugi rządek. 1, 2 i 3. To są takie delikatniejsze trochę odcienie. Spójrzcie na to. Mamy taki taupe, można powiedzieć, w sensie taki brązo-szarość. Matowy róż i błyszczący róż. Bardzo fajny, taki szampański trochę, bym powiedziała róż. Teraz lecimy z trzecim, ostatnim. I tutaj mamy strasznie ciemne kolory, plus jeden taki waniliowy. Lecimy z tym i z tym. Piękne! I w ogóle ten ciemnobrązowy jest trochę inny niż ten pierwszy brązowy, dlatego że ten jest bardziej szary, on jest taki chłodny. Potem właśnie mamy wanilię i taki ciemny burgund. Bardzo ładna paleta, bardzo ładne kolory, bardzo ładna pigmentacja i już się nie mogę doczekać, żeby nałożyć to na moje oczko. Zacznę na pewno od tej palety. Kolorem numer 1 będzie waniliowy i nałożę go na całą powiekę. Nie będę używała żadnej bazy pod cienie, bo chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało, tak bez niczego. Może jednak nie nałożę na całą powiekę, tylko nałożę podłóg brwiowy i w wewnętrznym kąciku jednak. I rzeczywiście takiego cienia mi brakowało w moich cieniach, bo najczęściej te jasne albo były mało napigmentowane i nie było ich widać, albo były po prostu błyszczące. A tutaj, jak widzicie, jest bardzo intensywna pigmentacja, no a cień jest matowy. Więc jest super jasny, bardzo fajny do jasnej karnacji. Niestety dziewczyny z ciemniejszą karnacją mogą mieć problem, że po prostu będzie za jasny i będą wyglądać jak clown, wiecie. Po prostu zbyt biało to też nie jest dobrze. A z drugiej strony jest dobry dla dziewczyn z naprawdę jasną karnacją, bo przynajmniej w końcu będą miały cień, który nie jest za ciemny. Na pewno są takie dziewczyny, które muszą używać po prostu białego cienia jako rozświetlenie, znaczy rozjaśnienie, żeby w ogóle cokolwiek było widać. Okej, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Teraz lecimy na pewno z tym środkowym brązowym cieniem, czyli wezmę sobie puchaty, duży pędzelek i zamoczę w tym cieniu. To jest niesamowite, że one wcześniej nie były macane w ogóle i dopiero z wami przeżyłam. O Jezu, jak on jest mocno pigmentowany, czy wy to widzicie? Ja tak tylko troszeczkę zanurzyłam i już daje taki bardzo intensywny kolor. I to, co mi się podoba, to co teraz widzę na oku, to, że ten szary, znaczy ten szaro-brązowy ma też troszeczkę w sobie różu. On jest taki o różowym podbiciu. Bardzo fajnie w ogóle się rozcierają te cienie. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, jeżeli chodzi o jakość. Teraz, żeby wzmocnić załamanie, użyję takiego cieńszego pędzelka, mniej puchatego i chyba już od razu wydaje mi się, że wejdę z tym ciemnobrązowym cieniem. Też tylko delikatnie przyłożę pędzel, żeby nie wziąć za dużo produktu, bo on był bardzo intensywny. Ciekawe, bo teraz jak sobie to nakładam na oko, to widzę, że każdy z tych cieni ma takie właśnie różowo-fioletowe podbicie, mimo że miałam wrażenie, że na palcach te kolory były bardziej w brąz, bardziej w czerwień, a tutaj mamy właśnie taki różowo-fioletowy, bo przecież sprawdzałam ten cień na palcu i on wyglądał inaczej niż tu, bo tutaj bym powiedziała na pierwszy rzut oka taki fiolet, a na palcu wyglądał jak brązowy. Ciekawe. I w palecie też wygląda inaczej ten cień niż na oku. W sensie właśnie tutaj nie widać w ogóle tych fioletowych odcieni. Bardziej, jeżeli już bym miała powiedzieć, to wygląda jak taki
pławy brąz, czyli więcej jest czerwieni w nim niż właśnie jakichś fioletów, ale pigmentacja jest naprawdę bardzo fajna. To teraz mniejszym pędzelkiem spróbuję na dolną powiekę nałożyć trochę tego przybrudzonego różu. Ma taki bardzo ładny, świeży odcień. Teraz użyję płaskiego pędzelka i wzmocnię to wszystko tym czerwonym odcieniem. Mam nadzieję, że właśnie tutaj nam się to zrobi bardziej takie burgundowe wszystko. Dodam na dolną powiekę i tutaj w załamanie. Teraz widzę, że ten cień też ma w sobie zdecydowanie więcej różowego niż takiej czerwieni ceglanej. Nie jest taki właśnie odcień burgundu, tylko bardziej chodzi w fuksję. Wezmę jeszcze trochę tego jasnego różu i dam go tutaj. I jeżeli chodzi o tę paletę, to wydaje mi się, że na razie to jest koniec. Jestem zaskoczona, że cienie w palecie wyglądają inaczej niż na oku, dlatego że tak jak widzicie tutaj wszystko jest takie bardzo różowo-fioletowe, a tu wydaje się być brązowo-czerwone. I właśnie o dziwo też na palcach tak samo wydaje się być to, co jest na palecie, a na oku, proszę bardzo, różowo-fioletowe. Niemniej jednak teraz czas na drugą paletę, Gemstone Obsession. Już wybrałam odcień, ale najpierw jeszcze sobie wyczyszczę tutaj powiekę korektorem. I kiedy już mam jasną bazę, teraz nałożę na to taki miedziany cień, można powiedzieć. I nałożę go palcem. Wow. Ciekawe, on też tutaj wychodzi taki bardziej czerwony niż w opakowaniu. Może tu po prostu chodzi o pigmenty, które odbijają światło, że tutaj jakoś tak bardziej czerwony wyłapuje. To samo na drugim oku. I teraz dam na to trochę jasnego różowego. I teraz jeszcze tylko eyeliner. I teraz szybciutko tusz do rzęs. Teraz nadszedł czas na to, na co wszyscy czekali, czyli paletę Dream od Anastasia Beverly Hills. Uwaga, uwaga, tak wygląda paleta i tak jak mówiłam przy okazji haulu, ona nie wygląda imponująco w opakowaniu. Natomiast kiedy zamoczy się w niej palce, to wtedy dzieje się magia. Więc najpierw przypatrzcie się dobrze na tą paletę, kiedy jest nietknięta. Napatrzyliście się? Dobra, to teraz swatchy. Tutaj zacznę od Wish, potem Unicorn i Magic. Spójrzcie na to, jak one pięknie odbijają światło. Tu jestem uwalona czymś, ale trudno. Po prostu one są tak cudowne. Ten to jest odcień Wish, ten to jest Unicorn i ten ostatni to jest Magic. I naprawdę są nieziemskie i tak intensywnie błyszczą, że to jest jakaś, magia. I drugi rządek to mamy cień Ethereal, nie wiem, mam gdzie taki fioletowawy, potem Sunshine i Regal. Nie wiem, ale w każdym razie spójrzcie, uwaga. Co to jest? Jak bardzo to jest piękne, intensywne, aż nie wiem jak to pokazać. O Boże, spójrzcie na to. To jest naprawdę jedna z niewielu palet, które zrobiły na mnie takie wrażenie. I bardzo mi się podoba ten cień Regal, bo on jest taki jakby trochę rose gold. Chyba jeszcze nigdy nie widzieliście, żeby ktoś aż tak bardzo przeżywał paletę, ale to, co się tu dzieje, to jest niesamowite. Może spróbuję użyć cienia Regal, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie na skórze, taki rose gold kolor. A przy okazji to chciałam tylko przypomnieć, że pod każdym filmem możecie dodawać polskie napisy. Wystarczy tylko kliknąć w koło zębate w odtwarzaczu i to pomoże wszystkim osobom, które są na przykład niesłyszące albo po prostu nie mogą w danej chwili oglądać z dźwiękiem. Byłoby to mega, mega przydatne. Więc jeżeli macie trochę wolnego czasu i chcecie się jak gdyby przyłożyć do naszej społeczności, to bardzo bym was prosiła o pomoc przy polskich napisach. Ale przechodząc do rozświetlacza. Wezmę taki pędzelek od Contigo, taki mały do rozświetlacza i cień Regal. Dobra, uwaga, spójrzcie na to. Mam nadzieję, że pędzlem się w ogóle będzie dobrze nakładało. To sprawdzę, bo może się okazać, że tylko palcem. Więc wzięłam trochę tego cienia i nie mogę się doczekać do tego podekscytowana, jak to wygląda. Czy tylko mi sprawia to taką radość? Aż mam łzy w oczach. Wow, to wygląda bardzo dobrze, ale nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała nałożyć to palcem na drugim policzku. Uwaga. Ale to ma mocny błysk. Rzeczywiście, jak widzicie tutaj, to jest bardziej rozproszone, a tu jest taki bardzo intensywny, naładowany błysk, więc to zależy chyba od tego, co chcecie osiągnąć. Natomiast wow. Jeszcze na nos.
Czuję się taki mały jednorożec. A może sobie nałożę jednorożcowego trochę? Za dużo, za bardzo różowe. To może nie jednorożca, tylko ethereal, czyli ten taki bardziej fioletowy. O, lepiej? O, może troszeczkę. Jest niesamowite i możecie mieszać te rozświetlacze oczywiście i wtedy macie swój własny kolor. Dobra, to teraz serio pomieszam wszystko i teraz na łuku pisania dam sobie kolor Wish. On jest taki normalny w odcieniu, w sensie nie ma żadnego konkretnego koloru, ale jest bardzo ładny i jest taki intensywny. Naprawdę ten nos mi się świeci, jakby ktoś mi tam nakleił lampkę, jakby ktoś mi dał żarówkę i po prostu tak bardzo się świeci ten nos, jakby był sztuczny. To jest mój rozświetlacz od dzisiaj. Chyba nie widziałam w życiu mocniejszego rozświetlacza. To się po prostu błyszczy na kilometr. Tu słońce w was uderzy i będzie takie ludzie będą patrzeć i będą musieli zakładać okulary przeciwsłoneczne, żeby mogli na was patrzeć. Dobra, jeszcze w kącik oka. Może pomieszam Regal i Sunshine. Słabo się nakłada tym pędzelkiem, albo już po prostu od tego błysku oślepłam. W każdym razie, wow! Podejrzewam, że możecie sobie nałożyć po prostu ten rozświetlacz, jak wyjdziecie na ulicę, to już będzie takie, że ludzie nie będą wiedzieć, na co mają patrzeć, czy na słońce, czy na was. W każdym razie, zostały mi ostatnie dwie rzeczy i są to pomadki od Too Faced i nazywają się, jedna to jest Angel Tears i druga to jest Fairy Tears. I od razu was ostrzegam, że one też są błyszczące, bo planowałam używać ich nie w tym samym makijażu, co ten rozświetlacz. Uwaga, tutaj jest Fairy Tears i z tego co pamiętam, tak, ona jest żółta, ale tak naprawdę nie jest żółta, czyli tylko udaje. I teraz Angel Tears. I ona jest tak, z zewnątrz jest taka trochę brzoskwiniowa, ale z tego co pamiętam, to ta jest o dziwo złota, a ta jest różowa. Tutaj spróbuję wam zrobić słocze na ręku. Więc uwaga, to są Fairy Tears, czyli łzy wróżki. I jak to będzie wyglądało? Wow, to wygląda w ten sposób. Czyli jak mówiłam, pomadka jest żółta, natomiast odcień jest różowy, to spójrzcie jak mocno błyszczy. Na zasadzie wow. I teraz mamy Angel Tears i to powinno być złote. Z tego co pamiętam, może być inaczej. No takie złoto-beżowe. W każdym razie taki szampański kolor. I z tego co wiem, to można je nakładać jak gdyby albo tak po prostu na usta, albo jeszcze na jakąś pomadkę, żeby dać jej jakiegoś koloru. I ja bym już tutaj nie dokładała chyba więcej różu na moją twarz, bo tego jest bardzo dużo. Może bym poszła w Angel Tears. Wow, czuję się trochę jak z lat 90. Pachnie dziwnie, ale nie czuję się w tym za dobrze. Nie, to nie wygląda dobrze. Są trochę zbyt jasne, jak na mój gust. To spróbuję teraz Fairy Tears i zobaczymy, czy w ogóle to będzie dobrze wyglądało przy tym makijażu. No dobra, to wygląda zdecydowanie lepiej, bo już nie jest aż takie jasne. Natomiast błyszczy bardzo mocno. Ale dzisiaj mamy makijaż testów. Tak naprawdę myślałam, że będę mieć bardziej burgundowo-czekoladowe oko, a tu się okazało, że mam różowo-fioletowe. No i usta super mega różowe. W każdym razie, tak jak mówiłam, dzisiaj jest dzień testów. Dzień odkrywania nowości i dzień błyszczenia. Od was jak zwykle czekam na komentarze, który z tych produktów podobał się nam najbardziej i który byście najchętniej użyli na sobie. Przypominam wam jeszcze raz o napisach, jeżeli macie trochę czasu, to proszę, dodajcie chociaż trochę tych napisów. No i oczywiście widzimy się w następny piątek tutaj, a w następną środę na kanale Vlog. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj, bo idziemy dziarsko do 1 000 000. Zrobimy to, będzie 1 000 000, będzie. Dzięki i pa pa!